Witajcie na naszym kanale, gdzie mówimy praktycznie o pompach. Dzisiaj porozmawiamy sobie i sprawdzimy w działaniu sterownik marki iPro, modele WaterPass 1 i WaterPass 2. Zapraszam. Sterownik WaterPass to inteligentne urządzenie usprawniające pracę pompy, czyli uruchamia ją, gdy odkręcimy kran i wyłącza, gdy zakręcimy, gdy ciśnienie się nabije. Prosta zasada działania, tak jak w przypadku klasycznych wyłączników automatycznych. Szeroka gama zastosowań zarówno do współpracy z pompami ssącymi, jak i głębinowymi sprawia, że jest to sprzęt bardzo uniwersalny. Może pracować z pompami o maksymalnej mocy silnika do 2,2 kW i poborze prądu do 12 A. Maksymalne ciśnienie robocze, uwaga, aż 15 barów. To naprawdę mocny sprzęt. Kompaktowa obudowa o poziomie zabezpieczenia IP65, pełna wodoszczelność. W środku elektronika i wbudowany zawór zwrotny. Na zewnątrz czytelny i zabezpieczony przed ścieraniem intuicyjny panel sterujący. A teraz zrobimy krótki unboxing. Na rynku, jak wspomniałem, są dwa modele. WaterPass 1 i WaterPass 2. Pewnie zastanawiacie się, jaka jest różnica między nimi. Zaraz Wam o tym opowiem. Instrukcja w ładnym kartoniku i sam wyłącznik. Już na pierwszy rzut oka widać, że nie ma tu kompromisów. Bardzo ładnie producent pomyślał o użytkowniku końcowym, wyprowadzając przewody z wtyczką do prądu i z gniazdem do pompy. Wyłączniki są przeznaczone do pomp jednofazowych. Widać, że to solidna konstrukcja, wzmocnienie krótca podłączeniowego przez szereg śrub, gwint podłączeniowy 1 cal. To samo na tłoczeniu. Producent zapewnia, że maksymalne ciśnienie robocze to aż 15 barów. To jest niespotykane, gdyż standardowe wyłączniki mają ciśnienie na poziomie 6-7 barów. Prosty panel intuicyjny, który pozwala na obsługę wyłącznika. Jak wspomniałem, konstrukcja jest w pełni szczelna, czyli stosując wyłącznik z pompą głębinową i montując go w studni kręgowej, mamy pewność, że nic nam tutaj się nie stanie, gdyż płytka sterownicza jest zalana żywicą epoksydową. To istotne, gdyż tak naprawdę możemy spać spokojnie, gdy nasza studnia będzie zalewana, na przykład podczas ulewnych deszczy. Nic się z wyłącznikiem nie stanie. Nie każdy wyłącznik przeżyje taką ulewę, który będzie w pełni zalany. Zobaczmy, jak wygląda WaterPass 2. Na pierwszy rzut oka widać, że jest to większe opakowanie, więc czymś się różni. Podobnie instrukcja. Otwieramy. I już widzę różnicę. Jest to element, który widać w tylnej części wyłącznika. Jest to zbiornik ciśnieniowy. 1-litrowy zbiornik przeponowy. Zastanawiacie się pewnie, po co ten zbiornik ciśnieniowy dołączony do urządzenia. Zbiorniczek zamontowany w modelu 2 tworzy nam mini zestaw hydroforowy, czyli tym samym zwiększa płynność i komfort korzystania z układu z pompą. Co ciekawe, można zamontować je z pompami ssącymi, jak i głębinowymi. Zaraz Wam to pokażę. Oba wyłączniki mają zabezpieczenie przed pracą na sucho. Podobnie jak w przypadku modelu 1 są to jednocalowe gwinty. W zasadzie panel frontowy jest identyczny. Tak samo mamy wyprowadzenie przewodów elektrycznych, więc wystarczy podłączyć, uszczelniając gwinty i działamy. Taka ciekawostka. Wyłączniki WaterPass mogą pracować z wodą o temperaturze do 80 stopni. To nietypowa funkcja, która poszerza nam znacznie zakres nietypowych zastosowań instalacyjnych. A teraz zobaczmy, jak wygląda praca i jak łatwe jest podłączenie takiego wyłącznika. Zrobimy testing urządzenia, czyli podłączę pod pompę. To będzie pompa JW i200 o mocy 1,8 kW. Standardowe wyłączniki tego typu mają możliwość obsługi pompy o mocy do 1,1 kW. Tutaj mamy aż 2,2 kW, także bez problemu poradzi sobie z tą pompą. Najpierw uszczelnimy gwinty. Ja zastosowałem tutaj śrubunek już uszczelniony, więc wystarczy nakrętkę śrubunka nałożyć. Wyłącznik podłączymy przez śrubunek, dlatego nakręcimy tutaj nakrętkę. A wyprowadzenie zrobimy poprzez stalowy wąż.
Pamiętajcie, na tłoczeniu montujemy zawsze wąż zbrojony, gdyż mamy tutaj naprawdę duże ciśnienie. Nie korzystajmy z zwykłych rurek plastikowych, bo mocowania na krótcach mogą nie wytrzymać. I na zawór kulowy montujemy nasz wąż. I już mamy naszą instalację. I podłączamy pompę. Co robimy przed pierwszym podłączeniem? Oczywiście zalewamy pompę. Uwaga, zalewamy pompę przez otwór zalewowy 1/4 cala. To nie jest najwygodniejsza sprawa, dlatego można zalać pompę przez kruciec tłoczny. W tym momencie, gdybym nie zastosował tego śrubunka, musiałbym to wszystko rozkręcać, a śrubunek ułatwia demontaż i dostanie się do krućca tłocznego, przez który zalejemy pompę. Podczas zalewania wpadłem na pewien pomysł. Jak Wam usprawnić, gdybyście takiego śrubunka nie mieli? Spójrzcie. Możecie również wykorzystać trójnik zalewowy, który zamontujemy na zasysaniu. Już Wam pokazuję, jak to zrobić. Ułatwia to znacznie zalanie pompy, gdyż montując trójnik w tym miejscu, zalewamy nie tylko pompę, ale i cały układ ssący, aby pompa miała możliwość łatwego zassania. Uszczelnienie układu ssącego to niezwykle ważna czynność. Poświęćmy tej czynności troszkę uwagi i czasu. W tym miejscu nie nawijamy teflonu, gdyż nasz wąż ma uszczelkę płaską, która uszczelni podłączenie. Nasz trójnik zalewowy ma wygodny, duży korek jednocalowy, który odkręcamy ręcznie. I przez otwór zalewamy pompę. Na zasysaniu warto zastosować karbowaną, półprzezroczystą rurę ssącą, aby widzieć, jak woda nam się pięknie wypełnia. Zakręcamy trójnik zalewowy. Mamy zalaną pompę, montujemy nasz wyłącznik. Jak wspomniałem, śrubunek jest tu idealnym rozwiązaniem. Podłączamy elektrycznie pompę do sieci. Zasilanie pompy podłączamy do gniazda, które wychodzi z wyłącznika WaterPass, a wtyczkę do zasilania 230 V. I po chwili pompa nam się uruchamia. Zobaczcie, praktycznie od razu zassała. Zobaczmy, jak wyłącznik WaterPass odłączy pompę. Producent deklaruje 6 sekund. Czy tak właśnie będzie? Dokładnie tyle, 6 sekund. I wyłączył pompę. Na przykład zakręcamy kran na ogrodzie, a urządzenie odłączy automatycznie pompę. Przy okazji tego testu opowiem co nieco o pompie, którą właśnie widzicie. To model JW i200 o wydajności 100 litrów na minutę i 5,3 bara ciśnienia. Moc silnika 1,8 kW. Pompa ma wbudowaną tubę Venturiego. To znaczy wmontowano układ, który wspomaga zasysanie pompy. To znaczy pompa sprawdzi się wszędzie tam, gdzie mamy problem z zassaniem. Na przykład lustro wody w studni jest dość głęboko, na 7-8 metrach. Albo nasza studnia jest oddalona od pompy na znaczną odległość, 50-60 metrów. Ta pompa sobie z tym poradzi. Model ten sprawdzi się świetnie tam, gdzie potrzebujemy sporego ciśnienia i dużej wydajności, na przykład do zasilenia systemu nawodnienia. A teraz pokażę Wam, jak działa zabezpieczenie przed pracą na sucho, wmontowane w wyłącznik WaterPass. Uruchamiamy pompę i w kontrolowanych warunkach wyjmę wąż ssący, to znaczy zasymuluję spadek lustra wody poniżej rury ssącej w studni. Troszkę się krztusi, dławi, ale już po chwili wyłącznik WaterPass wyłączył nam pompę, czyli zabezpieczył przed pracą na sucho.
Migająca kontrolka na panelu pokazuje nam, że wystąpił problem. W tym momencie cała hydraulika pompy nie pracuje, to znaczy nie przegrzeje się, wirniki się nie odkształcą i mamy zabezpieczoną pompę. Spróbujmy zasymulować podwyższenie lustra wody, czyli zanurzam wąż ssący i uruchamiam wyłącznik WaterPass. Zobaczcie, jak wspomniałem, pompa ma wysoką zdolność zasysania. Nawet po wystąpieniu suchobiegu była w stanie zassać wodę z powietrzem, które się pojawiło w układzie ssącym. Po chwili całe powietrze zostało wytłoczone i już pompa pracuje nam na pełnych obrotach, z pełną wydajnością. Zobaczcie, jakie ciśnienie i wydajność. Jak wspomniałem, wyłącznik WaterPass może pracować również z pompą głębinową. Montujemy podobny układ z pompą głębinową. Pompa ląduje do zbiornika, a na górę wykorzystamy taki sam układ. Wyjście, śrubunek, wyłącznik WaterPass 2, zawór kulowy i wąż tłoczny. Tak jak poprzednio, pompę podłączamy do wyłącznika WaterPass, a wtyczkę od wyłącznika do gniazda 230 V. Pompa powinna nam się uruchomić za chwilę i tak się właśnie dzieje. Zamykamy zawór, abyście zobaczyli, jak odłączy pompę. Dokładnie 6 sekund. Tyle, ile producent deklaruje w instrukcji obsługi. Po tym czasie rozłącza pompę. Otwierając przepływ, pompa powinna się załączyć. Momentalnie. Wyłącznik WaterPass znajduje zastosowanie w instalacjach hydroforowych bezzbiornikowych. WaterPass 2, jak wspomniałem, ma w tylnej części mini zbiornik, który redukuje uderzenie hydrauliczne. Przejdźmy do podsumowania. Sprawdziliśmy sterownik iPro WaterPass 2. W ofercie jest również jedynka, bez zbiornika hydroforowego. Podstawowe wnioski to po pierwsze bardzo prosty montaż, który jak widzieliście zajął dosłownie chwilę. Pełna wodoszczelność obudowy to bardzo duży atut dla użytkowników, którzy chcą montować automat bezpośrednio w studni. Parametry prądowe i hydrauliczne również są bardzo zadowalające. Automat posiada wszystkie niezbędne funkcje do bezproblemowej i łatwej dla użytkownika obsługi pompy. Polecam serdecznie Hypo, praktycznie o pompach. Sprawdzamy wodoszczelność? Naprawdę wodoszczelny. Wymyślił. Co on zrobił? Sprawdźmy wodoszczelność! Tak, tak mu się chciało. Sprawdzać. Się łap za mopa i sprawdź. Sprawdź, dokładnie.